Jak widzicie, wyciskarka wolnoobrotowa chodzi u nas przez cały rok. Zmienia się tylko asortyment, w zależności od tego, co na straganie, byle było soczyste, smaczne i zdrowe. Na tapecie obecnie mamy marchewkę, a po sukcesie karobowego ciasta marchewkowego przyszedł czas na brownie. Zatem zapraszamy Was na czekoladowo-kokosowy tort na bazie marchewkowego brownie. Zgodnie z zasadą, że w naszej kuchni nic się nie marnuje, sok wypiliśmy, zostały nam wiórki marchewkowe i zaczniemy od mieszania suchych składników. Do mąki ziemniaczanej i kakao, jak widać w dużej ilości, dodajemy sodę i przepisową szczyptę soli, żeby ciasto nie było jałowe. Delikatnie mieszamy. Ponieważ i mąka ziemniaczana i kakao lubi wysypywać się z miski, jak się niedelikatnie to robi. A w tym czasie wyjmiemy aquafabę, którą trzymam w lodówce, na wszelki wypadek, gdyby przyszła mi ochota na smaczne ciasto. Jak to Mirek powiedział, według zasady, że w naszej kuchni nic się nie marnuje, woda z ciecierzycy zawsze też się przydaje. Zanim jednak ubijemy aquafabę, przygotujemy sobie cukier puder. Ten zrobimy z przepysznego cukru kokosowego o lekko karmelowym, charakterystycznym smaku. I pora na zmiksowanie aquafaby na sztywno. Używamy do tego końcówki napowietrzającej. Którą oczywiście montujemy przy wyłączonym blenderze. I tak jak we wszystkich ciastach oprócz bez, aquafaba nie musi być na absolutnie sztywną pianę ubita. Możemy darować sobie to powolne wsypywanie cukru pudru, po prostu zrobimy to za jednym razem. Do suchych składników wrzucamy marchewkowe wiórki. Dorzucamy przepyszne masło orzechowe. Wybieracie takie orzechy, jakie lubicie najbardziej. Tutaj akurat mamy ziemne. I mieszamy. Najlepiej zrobić to ręcznie, ponieważ tak pójdzie nam najsprawniej. I będziemy mieli pewność, że wszystkie składniki są idealnie wymieszane. No już widzę, że można dodawać ubitą aquafabę z cukrem kokosowym. I teraz delikatnie mieszamy. Niestety nie uzyskamy tutaj takiej puszystej konsystencji, ponieważ brownie należy do ciast ciężkich i wilgotnych. Nastawiamy piekarnik na 180 stopni na około 50 minut i czekamy, aż się lekko rozgrzeje. W tym czasie masę ciasta dzielimy na pół i wykładamy na dwie identyczne silikonowe tortownice. Robimy tak dlatego, żeby nie musieć męczyć się z krojeniem bezglutenowego ciasta na pół. I wkładamy foremki do piekarnika. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak wygląda inny nasz przepis na brownie, a także na ciasto marchewkowo-karobowe oraz inne słodycze, wszystkie przepisy znajdziecie tutaj. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, polubcie go, zasubskrybujcie kanał, oglądajcie po polsku, po angielsku, bo mamy angielskie podpisy i komentujcie. Będzie nam bardzo miło, a najlepiej przyciśnijcie ten dzwoneczek i wtedy nie minie na pewno Was nic, co dzieje się w naszej kuchni. I gotujcie. Ciasto się piecze, kuchnia posprzątana, można zabrać je za przygotowanie kremu kokosowego. Którego bazą są zmiksowane wiórki kokosowe, a tak naprawdę miąższ z kokosa razem z tłuszczem, czyli krem kokosowy. Czyli krem kokosowy. Który przekładamy do naczynia, w którym będziemy miksować. Ten troszkę stężał, ponieważ przebył drogę ze sklepu internetowego w temperaturze takiej, jaka panuje na zewnątrz. Ale nie ma problemu, to się wszystko za chwilę w miksowaniu rozpuści. A potem stężeje na cieście. Dajemy mleko kokosowe i cukier kokosowy. I całość miksujemy na idealną masę. Jeżeli podoba Wam się nasza bezglutenowa kuchnia wegańska, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. A na stronie ateliersmaku.pl znajdziecie dokładne przepisy, informacje o warsztatach, o food truckach oraz nasz sklep internetowy. Krem odstawiamy na bok, wyjmujemy upieczone ciasto z piekarnika, poczekamy aż chwilę przestygnie i zabieramy się za przekładanie ciasta. Pierwszy blat trafia na paterę. Piękny, i smarujemy. Pachnący, czekoladowy. Smarujemy kremem, którego dajemy 2/3, bo chcemy, żeby w środku było go więcej. Ale oczywiście zrobicie tak, jak Wam będzie wygodniej. I tutaj mamy różne szkoły robienia. Jedni się nad tym pieszczą, robią tak, żeby było wszystko idealnie, żeby ciasto było równo pod linijkę wysmarowane. My do takich nie należymy. Lubimy takie formy troszkę kostropate. Najważniejsze, żeby były smaczne. Nazwijmy to formy artystyczne i fantazyjne. I wkładamy drugi blat. Myślę, że to zrobimy tak. Okay. O.
tak? Miały być 2 ręce pod spód, wylądowały 3. Nie wiem, jak sobie z tym poradzimy, ale Bardzo jakoś dobrze damy sobie radę. poradzimy. Tak właśnie wygląda małżeńska współpraca w kuchni. Lekko przyciskamy, żeby nie było pustych powierzchni. Możemy delikatnie wyrównać brzeg. Paluchem, Paluchem. Oczywiście. jakkolwiek. Paluchem. Reszta kremu na wierzch. Wiórki kokosowe, których zdecydowaliśmy się nie podprażać. Może będą mniej aromatyczne, ale za to będą miały wszystkie swoje wartości odżywcze i gotowe. Tak więc z czystym sumieniem mogę powiedzieć smacznego i na zdrowie. Jeżeli zainteresował Was nasz system zdrowego gotowania, Więcej informacji znajdziecie w opisie.